Ja się w ogóle po politykach nie za wiele spodziewam, w związku z tym na pewno się nie zawiodę. Nowy rząd, nic nowego nie... Znaczy nic nowego, no zmiany będą oby na lepsze, a czy będą lepsze, to trzeba poczekać. Trudno powiedzieć, czy to będzie lepiej. Poczekajmy. Kościół i publiczna telewizja. To, co się ogląda, to jest normalnie... Nie da się oglądać. Od tej władzy ja na przykład oczekuję, żeby pogodziła wszystkich nas, czy rodziny, czy znajomych, żebyśmy nie byli skłóceni. Mówi się, że nadchodzą zmiany, czyli PiS traci władzę, a opozycja będzie tworzyła nowy rząd. I jakie ma Pani zdanie na ten temat? No to według mnie bardzo dobra zmiana. PiS nie ma większości, więc jest to jak najbardziej okej. Mnie się wydaje, że partie są wymieszane, każdy ma coś do powiedzenia, ale mądrego do powiedzenia i każdy chce zmienić na swój sposób troszeczkę. Jeżeli się dogadują i będą dalej dogadywać, to będzie bardzo dobrze w tym momencie. No tak powinna być demokracja właśnie. To pokazuje, że ludzie siadający z różnych partii, z różnych ugrupowań, z różnymi ideami jednak mogą się dogadać i każdy coś od siebie może dodać lub odjąć, ale dojść do porozumienia. A to, że jeżeli premierem zostanie Donald Tusk, to dla mnie, jeżeli on był w Europarlamencie, to on wie, jak tam się rozmawia i może nam szybko pomóc. Uzyskać pieniądze, dotacje dla Polski, dla rozwoju. No cieszę się, to po pierwsze. Po drugie, no mam nadzieję, że się trochę zmieni, że będzie bardziej prounijnie i że trochę powiewu wolności będzie. Takiego jak kiedyś. No mogę mieć jedynie nadzieję, że rzeczywiście coś się zmieni, byłoby bardzo fajnie. Z drugiej strony, no definicja partii politycznej jest prosta, tak? To są ludzie, których głównym celem jest zdobycie władzy. Właśnie to zrobili, więc zobaczymy co dalej. Zobaczymy. Jeszcze na razie prezydent nam nic nie zaoferował, żadnej tam koalicji, żadnego rządu. 13 listopada zobaczymy, jaki rząd powstanie, jaki będzie skład ministerstw i w tych koalicji opozycji, znaczy, będzie dalej kontynuowane. Także zobaczymy. Bardzo dawno temu, w latach 70., pytany o skutki rewolucji francuskiej, Mao Tse-tung, ówczesny przywódca ludowych Chin, powiedział, że na wnioski jeszcze za wcześnie. W związku z tym na wnioski jeszcze za wcześnie, a politycy w kampaniach wyborczych mówią różne rzeczy. Zobaczymy, co z tego naprawdę się zdarzy. No ja myślę, że to jest dobra zmiana. To znaczy nie podobały mi się rządy PiS-u. Uważam, że łamali prawo. Nie wiem jak będzie z nowym rządem, ale no fajnie, że nie będzie tego co było. Zobaczymy, czy nowy rząd popełni te same błędy, czy jednak weźmie nauczkę z rządów PiS-u. Myślę, że to będzie jedyna zmiana, że będą inni ludzie. No ja myślę, że trzeba z tym poczekać, z tymi wyborami tego rządu nowego. Ja jeszcze uważam, że jest wielka niewiadoma. Coś jest, wisi w powietrzu, tak bym powiedział. A czy ma Pan jakieś oczekiwania wobec nowego rządu? Nie. Już byli u władzy, wiem czego się spodziewać. Ja się w ogóle po politykach nie za wiele spodziewam, w związku z tym na pewno się nie zawiodę. Natomiast myślę, że pole manewru każdego polityka w tym miejscu świata jest bardzo ograniczone przez czynniki obiektywne, przez toczącą się na wschodzie wojnę, która nadal będzie trwać, która będzie trwać bardzo długo, jak sądzę, przez konieczność zmiany energetycznej, absolutnie niezależną od tego, czy się politykom chce, czy nie. Już widzimy. Skądinąd bardzo pozytywnie to oceniam zapowiedź kontynuowania budowy elektrowni atomowych. No bo jakżeż inaczej. Sądzę, że na początku będzie trochę rytualnych zaklęć, że centralny port komunikacyjny to może tak nie był potrzebny, ale już widzimy, że eksperci bardzo racjonalni skądinąd pozostałych ugrupowań innych niż PiS też mówią, że to jednak chyba ma sens, więc nie spodziewam się wbrew pozorom zmian w tych obszarach, które są dla państwa najistotniejsze. Bo najistotniejsza jest infrastruktura komunikacyjna i infrastruktura energetyczna.
Oczekiwania. No ja bym bardzo chciała, aby znieśli aborcję, bo uważam, że każdy powinien mieć prawo swojego wyboru i każdy ma swoje ciało, więc powinien za nie móc odpowiadać. Więc myślę, że to jest taka najbardziej ważna zmiana, która się zadziała przez ostatnie lata i która powinna wrócić tak, jak było na początku. Tak, aborcja, sądownictwo, wybór ludzi, żeby ludzie, każdy z nas, każdy kto jest inny, żeby mógł żyć normalnie w tym kraju, żeby nie uwłaczano mu tylko dlatego, że inaczej wygląda lub inaczej myśli lub inaczej czuje. Bo i tak wszyscy jesteśmy inni. Chciałbym, żeby byli szczerzy z obywatelami, bo poprzedni rząd nie był szczery co do na przykład stanu gospodarki i stanu w ogóle finansów. Ja osobiście uważam, że ważniejsze jest to, żeby rząd szczerze powiedział, że nie ma na coś pieniędzy, niż udawał, że pieniądze na coś są. Uważam, żeby się przede wszystkim, tak jak przed chwilą powiedziałem, o respekcie jeden dla drugiego. Oni reprezentują ludzi, oni nie reprezentują siebie i swoich osobistych przywilei czy czegokolwiek. I chciałbym, żeby po prostu Polacy obywatele mieli z tego zysk, czy finansowo i żeby im było łatwiej, że przede wszystkim ludzie tworzą rząd, a nie ludzie, którzy reprezentują rząd, politycznych przedstawiciele. Oni są tylko przedstawicielami i nikim więcej. Nowy rząd, nic nowego nie, znaczy nic nowego. No, zmiany będą oby na lepsze, a czy będą lepsze, to trzeba poczekać. Trudno powiedzieć, czy to będzie lepiej. Poczekajmy. To chciałabym, żeby ukrócił takie bezsensowne rozdawnictwo. Jestem generalnie z krwi i kości od urodzenia liberałem i raczej sama odpowiadam za swoje życie i za swoje czyny. Nie wymagam tego od rządu, żeby mi je urządzał. Więc to po pierwsze. Niech rząd się zajmie swoim, a ja swoim. Chciałabym, żeby zaczęli od edukacji. Jest to chyba bardzo ważna gałąź. Od edukacji i od praw kobiet. I być może od zarobków, budżetówki, nauczycieli, urzędników, wszystkich tych, którzy siedzą i pracują na to, żeby to państwo też funkcjonowało, a sama pracuję w budżetówce na stanowisku kierowniczym i zarabiam prawie najniższą krajową, także byłoby miło, żeby się coś zmieniło. Przede wszystkim Kościół i publiczna telewizja. To, co się ogląda, to jest normalnie, nie da się oglądać. Po prostu ja oglądam wszystkie, Polsat, TVN i TVP. No ale to są trzy różne stacje. Polsat i TVN zbliżają do siebie wiadomości. Wszystkich wiadomości nie wiemy. Jakby ludzie, Polacy, wszyscy wiedzieli, co jest w ogóle cała ta polityka i całe te przedsięwzięcie, no to by inaczej patrzyli. A ludzie patrzą tylko na TVP, to co oni mówią, więc jesteśmy podzieleni, jak jesteśmy podzieleni. A nie powinno być podzielenia nas. Nawet w rodzinach, nawet rodzeństwo, nawet rodzice dzieci są podzieleni. Na przykład my jesteśmy, bo przyjechaliśmy tutaj turystycznie teraz. No niestety niektóre z nas z dziećmi nie mają dobrych układów, bo inne polityczne, ale to jest bardzo źle. Powinni ta władza, od tej władzy ja na przykład oczekuję, żeby pogodziła wszystkich nas, czy rodziny, czy znajomych, żebyśmy nie byli skłóceni, żeby było tak jak kiedyś. Tylko ja jestem tego zdania. Ty szanujesz mnie, ja szanuję tobie, że ty jesteś w tej opozycji, ja jestem w tej opozycji, ale szanujmy się, nie nagadujmy na siebie, nie kłóćmy się, bo to nie ma sensu.